Siemanko, dzisiaj szybka akcja skracania zamka. Z takiego długiego zrobimy krótki. Pokażę Wam, jak zakończyć to estetycznie z dwóch stron. Także zapraszam Was do oglądania. Przechodzimy więc do skracania tego zamka. Mamy kawałek skóry, mamy długi zamek. No ten ma w okolicach 40 cm. Zaraz jakiś wymiar sobie wybierzemy, na ile będziemy go skracać. Standardowo szpilorek, przyda nam się dziurkacz, żeby zrobić otwór na ten zamek w skórze, nożyk, no i młotek z płytą do wybicia otworów. Zaznaczmy sobie gdzieś na środku. Tutaj będzie jeden otwór, odmierzymy powiedzmy z 15 cm. Tutaj będzie drugi. Tak jak wcześniej mówiłem, sprawdzamy, czy ten punkt jest w centralnym miejscu tego kółka, które zostawia dziurkacz. Tutaj widzimy, że możemy trochę poprawić. Mamy jeden otwór i tak samo z drugim. Tutaj jest w miarę ok. Mamy dwa otwory i teraz po co one były robione? Po to, żebyśmy do krawędzi tych otworów wyznaczyli linię, która je połączy i jak zrobimy to z drugiej strony, to wytworzy się kanałek taki, żeby wmontować tam nasz zamek. Staramy się to w miarę do krawędzi. Mamy wyznaczone. I teraz nożykiem musimy się starać dokładnie to zrobić, czyli zaczynamy też od krawędzi tego otworu. Dojeżdżamy do końca i przed samym końcem lepiej pomóc sobie drugą ręką, żeby nam nie przeskoczyło po przecięciu skóry, żebyśmy sobie tu nie skaleczyli tego otworu wyciętego. I staramy się wzdłuż linii. Teraz z drugiej strony mamy wycięty kanałek. Chcielibyśmy, żeby tak to wyglądało. Średnicę otworu i ten cały dziurkacz staramy się dobierać tak, żeby ten otwór, który zrobiliśmy i szerokość tego kanałku, czy tam kanałka, była przynajmniej taka jak ten suwak, który się przesuwa po tym zamku. Tak, żebyśmy sobie nie kaleczyli tej skóry, która jest na krawędziach. Więc albo przynajmniej takiej średnicy, żeby na szerokość ten suwak wszedł, albo nawet trochę większą. No i teraz mamy mniej więcej wpasowane. Moglibyśmy po prostu tu zaznaczyć i zakończyć już ten zamek, bo z tej strony mamy już gotowe. No ale żeby było trudniej, no to po prostu ja sobie przesunę. No i zrobimy to gdzieś na środku. Tak, żeby było wiadomo, jak zakończyć górę, jak zakończyć dół. Przydadzą nam się jeszcze nożyczki, jakieś kompinerki, szczypce. I teraz chwytamy za ząbek. I go wyrywamy. Staramy się też w miarę równo po drugiej stronie. Wyrwaliśmy dwa zęby. Teraz dosuwamy. Wyrwałem po prostu te dwa ząbki po to, żeby nie niszczyć sobie nożyczek, jakby przypadkowo trafiły na te metalowe części. Przypalamy końce. I teraz też tego tak nie zostawiamy, bo dobrze by było, jakby ten zamek był pod spodem i zostało nam trochę materiału, żebyśmy mogli to przeszyć z wierzchu. Tak, żeby nam ten zamek się nie zapadał w tych częściach, tutaj na tych końcach, nie? Więc musimy to oczyścić też z tych ząbków, żebyśmy mieli trochę materiału, żeby to zszyć wszystko razem. Więc podobnie jak wcześniej. Zrywamy. Teraz zerwałem 5, jeszcze jeden albo 2. I tak samo po drugiej stronie. Zerwałem 7, więc 7 też po drugiej. Mamy zerwane po 7 ząbków. Teraz musimy uważać, żeby nie zsunąć suwaka. Na końcu montuję takie elementy. To jest górne zakończenie zamka. Przykładam je nad ostatnim ząbkiem i zaciskam po to, żeby nam się nie zsunęła
ta maszynka czy ten suwak. I mamy górną część zamka skróconą, zakończoną, oczyszczoną z ząbków. Jak widać, nie zsuwa się suwak, nie spada nam z tego zamka. Te elementy już nam się nie przydadzą. Tą część zamka mamy zrobioną. Możecie skracać albo z góry, albo z dołu. No to skracanie takie z dwóch stron, no to tylko jest jakby, żeby Wam pokazać, jak to zrobić z dwóch stron. Sprawdzamy, czy te końce, które przed chwilą zacisnęliśmy, nie wystają nam za głęboko, żebyśmy mogli później to przeszyć. Będziemy lekko wsunąć. To wygląda ok. Teraz możemy jakimś białym mazakiem, ołówkiem zaznaczyć, gdzie się kończy otwór. Staramy się tam pomalować lekko ten zamek pod skórą, żeby nie było tego widać. Mam zaznaczoną tą pierwszą kropkę, bo ta była jakby od zewnątrz, próbowałem to zrobić. Także ta druga jest dokładniejsza. Tu niestety albo musimy przeciąć te ząbki, albo to wcześniej rozmontować. Widać wszystko. I teraz mamy drugi element. Dolne zakończenie zamka, czyli takie blaszki z ząbkami, które możemy od dołu zagiąć. To będzie nam blokowało ten suwak. Mamy zaznaczony ten punkt i do niego przykładamy te ząbki, tą blaszkę. Ja często używam korka. Mogę to wziąć, wtedy porządnie docisnąć, nie wbijając sobie tego w palce czy w stół. Mamy zamontowane. I teraz delikatnie mamy zamontowaną tą blaszkę. Możemy to zrobić inaczej, czyli wyjmiemy ją i tak jak wcześniej usunąć znowu te ząbki. Rozmontowujemy ten zamek. Widać. I tak samo zdejmujemy tu ząbki przy tej kropce, którą wcześniej zaznaczyliśmy. Wyjąłem na razie dwa. Z tej strony też. Widać. Czyli na tych dwóch, które wyjęliśmy, będziemy zakładać blaszkę. I podobnie jak z tamtej strony wyjmujemy sobie jeszcze 7, żeby te wolne końce miały podobną długość. Tak jak wcześniej skracamy. Przypalone. Pozostałości wyrzucamy. I jeszcze jeden element, tylko teraz musimy od nowa nałożyć tą maszynkę. Tak, żeby nam się wszystko ładnie spięło. Tamten sposób był dużo prostszy, no bo tylko zamontowaliśmy tą blaszkę i tyle. Teraz musimy też patrzeć, żeby tu było równo. Jak widać, załapało. Mamy spięty cały zamek. I za ostatnim ząbkiem montujemy tą blaszkę z ząbkami. Ja to dociskam na korku. Mogę to wtedy mocno wcisnąć. I zaginamy ząbki do wewnątrz.
Mamy skrócony zamek. Wszystko się trzyma. Suwak się nie zsuwa z zamka. Nie spada z żadnej strony. Przymierzymy teraz do skóry. Jak widać, ta końcowa blaszka minimalnie wystaje. To nam pozwoli wykonać tu szef jeszcze dookoła. No i mamy skrócony zamek. W przypadku skracania zamka to by było już na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Jeśli się Wam podobało, zostawcie łapkę, a w razie pytań zapraszam Was do komentowania. Zawsze bardzo chętnie Wam odpowiem. Trzymajcie się.